Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Zaczarowana łyżeczka szczęścia. W dużym lesie, w starym lesie, w środku tego lasu mieszkała rodzina. Tata, mama i 3 córki. Było im dobrze, byli szczęśliwi. Utrzymywali się z tego, co las im przyniósł. I każdego dnia coś nowego o tym lesie, o przyrodzie się dowiadywali. Byli coraz mądrzejsi. Pewnego dnia jedna z córek wybrała się na spacer do lasu, ale głębiej w las poszła niż zwykle. W takim zachwycie była tego nowego miejsca, czy tych nowych miejsc, które zwiedzała, widziała, że w którymś momencie zgubiła drogę. I nie wiedziała, jak do domu wrócić. Robiło się już szaro. Trochę ją zdjął strach, lęk. Może nawet pierwszy raz w życiu. Pomyślała, ojej, co ja zrobię, jeśli nie trafię do domu? Wprawdzie jest lato, ale nie mam nic, czym bym mogła się okryć, a właściwie to co zjem na kolację i czy w ogóle wrócę do domu. I gdy tak szła, doszła pod wieczór do miasta. Nigdy w tym mieście nie była i nawet nie wiedziała, że może być takie miejsce, gdzie jest tak dużo różnych domów. Jedne małe, drugie wyższe i jeszcze wyższe. I ludzie chodzą po ulicy i tak dużo tych ludzi. Pierwszy raz widziała tak wiele osób naraz w jednym miejscu. Na chwilę zapomniała o głodzie. Na chwilę przestała być nawet zmęczona, bo wszystko to, co było nowe, zachwycało. Szereg rzeczy nawet nie wiedziała, do czego służą. Przejeżdżały jakieś samochody, ale ona nawet nie wiedziała, że one tak się nazywają. Patrzyła, że mają koła, bo koło znała, ale jakim cudem one się poruszały? Szła tak w zachwycie, aż w którymś momencie w brzuszku głód zaczął jej doskwierać. Co zjem? I w ogóle, gdzie tu można się przespać? W lesie to wiem. Może wrócę do lasu? I w tym momencie do jej nóg podbiegł zwierzaczek. Nie wiedziała, jak się nazywa. Pomyślała, że to może mały wilczek, a to był zwykły kundelek. Spojrzał na nią raz, drugi, trzeci. Widać było, że mu się spodobała i zaczął za nią tuptać. Zrobiło jej się trochę raźniej, no bo już było ich 2, ale i tak głód dawał się we znaki. Po jakichś 15 minutach zatrzymała się przy zwierzęciu, przy piesku i zapytała go, widzę, że jesteś odkarmiony, masz się dobrze. Kto cię karmi? Gdzie masz swoją rodzinę? Pies tak jakby zrozumiał. Do tej pory szedł za nią z tyłu, a teraz wyprzedził ją i zaczął ją gdzieś najwyraźniej prowadzić. Dziewczyna pomyślała, że chyba mnie zrozumiał. W końcu umiem w lesie rozmawiać z wiewiórkami,
z ptakami, z drzewami. Może i on mnie zrozumiał, aczkolwiek nie znam jego języka. Po kolejnych 20 minutach, gdy tak za nim szła, piesek zatrzymał się przed dużą kamienicą. Na schodach kamienicy, przed kamienicą, stała potężna, korpulentna kobieta. O, nareszcie przyszedłeś. Gdzie tyle czasu byłeś? Zapytała. Zaczął coś w psim języku odpowiadać, troszeczkę nawet skomleć. I widać było, że kobieta go rozumie. I po krótkiej wymianie zdań spojrzała na dziewczynę i zapytała: a czy ty kiedykolwiek w swoim życiu dostałaś może zaczarowaną łyżeczkę szczęścia? Dziewczyna się zdziwiła. Tak, oczywiście, miła kobieto. Kiedy się urodziłam, moja mama i tata dali mi taką łyżeczkę, zaczarowaną łyżeczkę szczęścia. Wsadzili mi ją pod poduszkę i właściwie zawsze ona mi towarzyszy. Teraz, gdy wybrałam się na spacer do lasu, też ją wzięłam, bo ona jest dla mnie moim przyjacielem, przyjacielem mojej duszy. I na dowód tego, że mówi prawdę, wyjęła z kieszonki zaczarowaną łyżeczkę szczęścia i pokazała kobiecie. A, widzisz, bo ten piesek przyprowadza do mnie zawsze takie osoby, najczęściej to są dzieci, które mają ze sobą, przy sobie taką zaczarowaną łyżeczkę szczęścia. Właściwie można powiedzieć, że on je doskonale rozpoznaje. No i ja się nimi opiekuję w jakimś sensie, to znaczy karmię, pozwalam zostać na pół dnia, 1 dzień, 2 dni i później wyruszają w dalszą drogę. Czy zechcesz u mnie się przenocować? Zapraszam cię na kolację. Umyjesz się, wykąpiesz, pójdziesz spać, a rano zdecydujemy, co dalej. Dziewczyna się uśmiechnęła. Pomyślała z radością, że za chwilę dostanie kolację i przestanie jej burczeć w brzuszku. Jak kobieta powiedziała, tak się stało. Dziewczyna zjadła kolację, wykąpała się, poszła spać, a gdy już spała, gospodyni naradzała się z pieskiem. Coś tam do niego mówiła. Piesek szczekał. Wyglądało na to, że się doskonale rozumieją i późnym wieczorem, a właściwie już w nocy, poszli spać. Rano, gdy wszyscy się obudzili, gospodyni od razu poinstruowała dziewczynkę, że odprowadzi ją do jej domu piesek, że on już wszystko wie, gdzie i jak ma to zrobić i wszystkie poprzednie dzieci i młodzież, która miała się zagubić, też on odprowadzał, że po śladach wszędzie trafi. Dziewczyna się ucieszyła. Szybko zjadła śniadanie, a wcześniej się jeszcze ubrała i umyła i godzinę później już szła razem z psiaczkiem, z pieskiem. Jak się domyślacie, pies doprowadził ją do domu. Jakaż była radość rodziców i 2 sióstr, gdy zobaczyli ją w progu domu. Szczęścia było co niemiara. Tata powiedział: zobacz,
zaczarowana łyżeczka szczęścia, którą żeśmy Ci podarowali z mamą, zadziałała. Są dobrzy ludzie na tym świecie. Rozumieją, co to magia. Pomagają tym, którym przeznaczone jest szczęście. Dziękuję Ci, powiedział do pieska. Ten zamachał ogonem i tyle go widzieli. Od tej pory, od tego dnia, wszyscy, kto usłyszał tę historię, dzieciom nowonarodzonym pod poduszkę kładł zaczarowaną łyżeczkę szczęścia. Była ona napełniona miłością tego, kto ją ofiarował i mało tego, że miłością, ale życzeniem szczęścia na całe życie. I łyżeczka przyjmowała tą informację, wiadomość, wiedzę, że ma temu służyć. I tak to było. I tak to od tej pory jest. Wszędzie tam, gdzie chcą dać małemu, nowonarodzonemu dziecku, niemowlakowi, zaczarowaną łyżeczkę szczęścia z takimi myślami i życzeniami. Dziękuję. Cześć Wam. Miłego wieczoru.